Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym po raz kolejny odbywamy podróż do Chin. Tym razem zapraszam Was do Syczuanu, skąd pochodzi dzisiejsze danie, a mianowicie mowa tutaj o mrówkach, które wspinają się na drzewo. Mai Shangshu, już za chwilę, zapraszam. Wszystko, co jest nam potrzebne do zrobienia mrówek wspinających się na drzewo, już widzicie na moim kuchennym blacie. Ja sięgam jeszcze po miskę z wodą. Jest to ciepła woda z kranu. W tej misce, w tej wodzie będziemy moczyć makaron z fasoli mung. Jest tutaj 100 gramów tego makaronu, także dwie osoby spokojnie mogą się najeść. Wszystkie ilości i składniki oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Ten makaron moczymy przez około 10-15 minut, nie gotujemy go, także postępujemy z nim inaczej niż ze zwykłym makaronem. W momencie, gdy on będzie sprężysty, elastyczny, makaron można odcedzić. To jest pierwszy składnik, który stanowi naszą bazę. Drugim składnikiem jest mięso, łopatka. Łopatka jest już na desce, za chwilę odkroję sobie około 200 gramów, ponieważ tutaj mam kawałek nieco większy. Dobrze, żeby Twoja łopatka, Twoje mięso miało odrobinę tłuszczu, ponieważ tłuszcz jest tutaj nośnikiem smaków. I tak, oprócz mięsa wieprzowego możecie również użyć mięsa wołowego. Mięso mielimy na oczku 4 mm. Ok, lecimy dalej. U mnie zaczęło padać, zrobił się niesamowity klimat, jeżeli chodzi o gotowanie. Deszcz uderza o parapet. Ja z takiej pięknej czarki popijam sobie jaśminową herbatę, która niesamowicie pachnie. A na kuchni już mam rozgrzaną patelnię. Oczywiście najlepiej, gdyby to był wok. Wlewam tutaj około 2 łyżki oleju arachidowego i za chwilę będziemy przygotowywać nasz aromatyzowany olej. Niech on nam się tutaj zagrzeje. Ustawiam średni płomień i na samym początku damy tutaj nasz imbir, mniej więcej grubości jak mój kciuk, około 1, może 1,5 cm, zależy jak kto mocno lubi imbir. 2 ząbki czosnku. Imbir został drobno posiekany, natomiast tutaj czosnek został przyciśnięty przez praskę. 3 cebulki również drobno posiekane, ale to w następnym kroku. No i 2 ostre papryczki, które pociąłem na takie dosyć cienkie, jak widzicie, plasterki. To za chwilę. Na razie już czuję, że olej zaczyna tutaj pięknie pachnieć. Także zaczynamy od imbiru. No i czosnek. I od razu energicznie wszystko tutaj mieszamy. Średni płomień, dajmy się temu zarumienić. Czosnek i imbir już zaczynają nam się tutaj pięknie rumienić. Dodajemy zatem cebulkę. Zapachy są niesamowite. Czuję się niemal jakbym był w Chinach, a przynajmniej jakbym był w dobrej chińskiej restauracji. Cały czas średni płomień. Cebulka niech tylko delikatnie nam się zaszkli i już do niej dodajemy papryczkę. No powiem Wam, że coraz lepiej się tutaj robi. Te zapachy są niesamowite. Słuchajcie, jest naprawdę niesamowicie. Ja już tutaj mam miskę z naszym mięsem. Zmielone mięso ląduje na patelni i ponownie średni płomień i staramy się mięso jak najdrobniej tutaj rozbijać. Oczywiście mieszamy tak, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. To właśnie mięso zrobi tutaj nam robotę. Im będą te kawałeczki tego mięsa drobniejsze, tym bardziej one będą przypominać nasze mrówki.
I jak możecie zobaczyć, nasze mięso już zrobiło się jasne, nie jest już różowe. To bardzo dobry znak. Jest to znak, że za chwilę dodamy kolejny składnik, a będzie to 1 łyżka pasty Douban Jiang. Jest to pasta z papryczek chili wraz z fermentowaną fasolą. Już sięgam po moją pastę. Tak ona wygląda, takie opakowanie. Gdyby ktoś szukał, to gorąco polecam właśnie tą firmę. Jak widzicie, opakowanie nowe. Niedawno dojechała do mnie porządna, solidna, po brzegi wypchana paczka wraz z różnymi atrakcjami z Chin. Także będzie teraz naprawdę z czego gotować. Nieco ją sobie tutaj przemieszajmy. O, i myślę, że taka solidna łyżka pasty wystarczy. Zamieszajmy to jeszcze na szybko, żeby nam się tutaj nic nie przypaliło. I całość mieszamy do momentu, aż będziemy mieli piękny, jednolity, czerwony kolor. To właśnie ta pasta nada nam tutaj tego pięknego koloru. Tak się prezentuje póki co nasza mieszanka. Pachnie oszałamiająco. Na razie palnik jest wyłączony. Damy temu chwilę odpocząć. W międzyczasie oczywiście nie śpimy. Przygotujemy następne składniki. No i troszkę tutaj posprzątamy. Mamy już tutaj pokrojony szczypiorek w takie oto fragmenty. Będziemy go używać nieco później, a teraz startujemy z naszym sosem. Jest moja niezawodna szklanka, będzie również potrzebna 1 łyżka jasnego sosu sojowego. Ok, teraz wino z ryżu. Musimy mieć wino Shaoxing. Sięgam zatem po butelkę tego zacnego trunku. Pachnie niesamowicie. 1 łyżka. I pół łyżeczki cukru trzcinowego. O, myślę, że mniej więcej tyle. Ląduje on już w naszym sosie. Tą łyżkę sobie zmienię na nieco mniejszą. No i oczywiście cały czas tutaj spogląda na nas olej sezamowy, ale spokojnie, będziemy go dodawać na samym końcu. Mówi się, że życie nie istniałoby bez wody. Ja uważam, że życie nie istniałoby, ale właśnie bez oleju sezamowego. On naprawdę nadaje charakter i aromat potrawom. A my teraz przechodzimy do naszego makaronu. No tak, no nie będziemy przecież jedli takiego długaśnego makaronu, bo i ciężko będzie nam operować tym makaronem również na naszej patelni, więc musimy go nieco pokroić. Proponuję takie fragmenty mniej więcej 10 cm. Przekroimy go sobie tutaj, on nabrał elastyczności, sprężystości, wygląda naprawdę dobrze. Następne cięcie zrobię tutaj i jeszcze tutaj rozłożę ten fragment. I również przecinam. Takie kawałki elegancko będą nam się mieszały z naszym sosem, no i oczywiście z pozostałymi składnikami, bo pamiętajcie, to właśnie makaron musi być oblepiony praktycznie cały tym wszystkim, co mamy tutaj na patelni. Płomień podpalony i za chwilę będziemy dodawać nasz sos. Herbata jest niesamowita. Dodajemy nasz sos, od razu wlewamy
Dodajemy również 250 ml albo wody, albo bulionu, jeżeli takowy posiadacie. Ja akurat dodaję wodę. Zwiększymy sobie nieco płomień, niech to nam się wszystko zagotuje. Co jakiś czas warto przemieszać i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To mięso na przestrzeni czasu, jakie cały czas obrabiamy, ono jeszcze bardziej się rozbiło na drobniejsze fragmenty. Coraz bardziej wszystko zaczyna przypominać nasze mrówki. Leci tutaj para, czuć to wino unoszące się w powietrzu, czosnek, imbir, to wszystko tutaj jest. I jest to również bardzo dobry moment, żeby dodać nasz makaron. Ląduje on zatem na patelni. Płomień zmniejszamy. Maksymalnie jak tylko się da zmniejszamy płomień i teraz dzieje się magia, ponieważ to ten makaron, który w rzeczywistości on nie ma swojego jakiegoś wybitnego smaku, on będzie chłonął te wszystkie smaki, które znajdują się tutaj na patelni. On będzie właśnie ich nośnikiem. Wszystko mieszamy, dajmy temu około 2-3 minuty na średnim, ewentualnie na niskim płomieniu. I zobaczcie, co się stało. Ten cały płyn, który mieliśmy na patelni, on chciałoby się powiedzieć, że wyparował, ale nie, on nie wyparował. Owszem, po części też, ale cały ten płyn został wchłonięty przez nasz fasolowy makaron. Teraz pora na finish. Obiecałem Wam, że będzie olej sezamowy i już po niego sięgam. Dodamy tutaj jeszcze 1 łyżeczkę sosu, oleju sezamowego. Mamy to. W międzyczasie łapię jeszcze łyk herbaty. I dorzucam nieco zieleniny. Teraz to wszystko mieszamy. Płomień jest już wyłączony. Dajmy temu dosłownie 30 sekund. Niech olej sezamowy, który już od temperatury zaczął tutaj pachnieć, niech on właśnie zareaguje. Niech nasz szczypior nieco zmięknie. No i co, moi drodzy, można chyba podawać, prawda? Mamy to. Mai Shang Shu jest już gotowe. Zobaczcie, jak to danie fenomenalnie wygląda. Makaron oblepiony tymi kawałeczkami mięsa, ale dodatkowo jeszcze czerwień i zieleń, która płynie od ostrej papryki, no i oczywiście od szczypiorku. Na mnie już czeka tutaj kolejna porcja jaśminowej herbaty i czekają na mnie oczywiście pałeczki. Także ja zabieram się za jedzenie. Jestem bardzo ciekawy, co to wyszło, a Was zachęcam do odbycia takiej kulinarnej podróży do Chin. Smakuje naprawdę dobrze. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.